W dzisiejszym filmiku pokażę bardzo ciekawy ściek zakładkowy do wykonania na maszynie dziewiarskiej jednopłytowej. Ściek ten powstaje, gdy na igłach wysuniętych do pozycji wstrzymania układają się kolejne wątki włóczki podczas przerabiania kolejnych rzędów. Przedstawioną próbkę na filmiku wykonałam na cienkiej nici bawełnianej, której 100 gramów odpowiada 450 metrom. Na zdjęciu widoczna jest prawa strona próbki wykonana tym ściegiem. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. A oto schemat przedstawianego ściegu. Kratki z pionowymi kreskami to igły w pozycji A, w pozycji spoczynku. Kwadraty z X-ami to igły wysunięte do przodu do pozycji wstrzymania, a kwadraty puste odpowiadają igłom w pozycji pracy. Na schemacie podane są wszystkie rzędy do przerobienia, a motyw należy powtarzać od 1 do 8 rzędu. Rząd pierwszy: ustaw wózek na dzianie gładkie i przerób jeden rząd. Rzędy od 2 do 4: zmień ustawienia wózka na dzianie w pozycji wstrzymania i przerób 3 rzędy. Rząd piąty: zmień ustawienia na dzianie gładkie i przerób jeden rząd. Rzędy od 6 do 8: zmień ustawienia na dzianie w pozycji wstrzymania i przerób 3 rzędy. Co 4 rzędy zmieniaj ustawienia igieł. Aby wykonać ten ścieg, należy nabrać liczbę oczek podzielną przez 4 plus 1. Ścieg ten można zacząć od początku, a wtedy najlepiej jest najpierw przygotować tylko igły, które będą przerabiane. To jest igły oznaczone pustym kwadratem i kwadratem z X-em. Igły oznaczone pionową kreską pozostaw w pozycji A. Natomiast gdyby ścieg ten zaczynałoby się w trakcie robótki, to oczka z igieł oznaczonych pionowymi kreskami należy najpierw przełożyć na sąsiednie igły, aby następnie puste igły wysunąć do pozycji A. Po przygotowaniu igieł nawlecz na nie oczka, zaczynając od strony przeciwnej do wózka. Następnie nawlecz włóczkę na podajnik włóczki i przerób jeden lub dowolną liczbę rzędów, po czym wysuń do przodu do pozycji wstrzymania tylko igły zaznaczone krzyżykiem w rzędzie drugim na schemacie. To znaczy 3. igłę i co 6. tak, aby było 5 igieł pomiędzy igłami w pozycji wstrzymania. Zmień ustawienia wózka na dzianie rzędów skróconych. W maszynach Silverit przesuń obydwie dźwignie Russella z rzymskiej 2 na 1, a w maszynach Brother przesuń dźwignię z litery N na H. Zawieś ciężarki na powstałej robótce, aby oczka nie pospadały i przerób 3 rzędy. Po każdym przerobieniu rzędu upewnij się, czy oczka zostały właściwie przerobione. Następnie zmień ustawienia wózka na dzianie gładkie, przerób jeden rząd i ponownie zmień ustawienia maszyny na dzianie częściowe. Wysuń do pozycji wstrzymania igły zaznaczone X-em w rzędzie 6 na schemacie, zaczynając od igły numer 6. Przerób kolejne 3 rzędy. Ponownie zmień ustawienia maszyny na dzianie gładkie i przerób jeden rząd. Wróć do ustawień maszyny na dzianie rzędów skróconych i wysuń do przodu igły, które były wysunięte na samym początku z rzędu numer 2 na schemacie. Kontynuuj te same czynności do osiągnięcia właściwej długości robótki. Pamiętaj proszę o przekładaniu ciężarków do góry w trakcie dziania. Po zakończeniu zamknij oczka i zdecyduj, którą stronę robótki wolisz i wybierzesz, aby była widoczna. Mam nadzieję, że podobał Ci się filmik i przedstawiony ścieg zakładkowy. Dziękuję za poświęcony czas i zainteresowanie. Proszę poleć mój kanał innym, jeśli go lubisz, a jednocześnie zachęcam do subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.